czajnikowy.pl. Dzisiaj opowiem Wam o kawie jakości specialty i w zasadzie większość odcinków, które tworzyliśmy na tym kanale, gdzieś tam wokół tego tematu krąży, ale nie zdążyliśmy wyjaśnić jeszcze, czym dokładnie specialty coffee jest, co wpływa na to, że dana kawa jest uznana za taką jakość, no i oczywiście kto o tym decyduje, w jaki sposób dokonuje tego wyboru. Powiem też o tym, jaka była historia picia kawy wysokiej jakości i czym jest trzecia fala kawowa. Jak opowiadać o specialty coffee, czyli czy mówi się specialty coffee, czy mówi się specialty coffee, bez literki i. I oczywiście dla Polaków łatwiej jest wypowiedzieć słowo specialty. Jest to po prostu takie bardziej dźwięczne. Jednak która forma jest poprawna? Od razu warto zaznaczyć, że zarówno jedno słowo, jak i drugie jest formą poprawną i znaczy dokładnie to samo. Wszystko zależy od tego, z jakiego źródła czerpiemy. Czyli jeżeli sięgamy po źródła z języka angielskiego, brytyjskiego, tam dużo częściej znajdziemy słowo specialty. Wszystko jest wynikiem tego, że jest to po prostu słowo bardzo popularne tam i przez długi czas, dopiero na przełomie XX-XXI wieku zaczęło tracić popularność, ale w zasadzie jest na równi popularne jak słowo specialty. Zupełnie inaczej jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie słowo specialty jest praktycznie nieobecne w normalnym użyciu i każdy Amerykanin, szukając właśnie tego określenia, będzie używał słowa specialty. Samo słowo specialty coffee po raz pierwszy pojawi się w ustach Erny Knudsen w 1974 roku, która to zauważa trend większego zainteresowania jakością kawy, ale również miejscem pochodzenia. Nie jest to jednak jeszcze żadna definicja, ponieważ nie istniały na tamten moment żadne narzędzia, które jasno byłyby w stanie określić, to jest kawa jakości specialty, a to w ogóle nie. Takie narzędzia przyniesie dopiero rok 1982 i powstanie organizacji non-profit Specialty Coffee Association of America, czyli zrzeszenia grupy pasjonatów chcących naukowego podejścia do kawy i takiego znalezienia metodologii, która umożliwiłaby jasne określenie, co kawą wysokiej jakości w rzeczywistości jest, która będzie jak najbardziej obiektywna i którą będziemy w stanie na każdym zakątku świata jasno wytłumaczyć i będzie dla każdego zrozumiała, że wszyscy definiujemy to dokładnie w taki sam sposób. Stworzono w takim razie samą metodologię, ale wykształcono też szereg tak zwanych Q-graderów, którzy pomagali obiektywnie ocenić przy pomocy arkusza ocen, czy ta kawa jest wysokiej jakości. Stworzono też system szkoleń różnego rodzaju, który miał zwiększać świadomość nie tylko konsumentów, ale również baristów, również właścicieli kawiarni, palarni, ale przede wszystkim plantatorów, od których to zależało na samym początku bardzo, bardzo dużo. Jeżeli na tym pierwszym etapie zainwestujemy więcej, oczywiście możemy się spodziewać, że w kolejnych etapach będziemy mieli również pozytywne rezultaty. W tamtym momencie świadomość plantatorów była jeszcze bardzo niewielka. Program edukacyjny, który został wdrożony w następnych dziesięcioleciach, znacznie zwiększył jakość kawy i jasno możemy powiedzieć, że obecnie ta kawa jest naprawdę najwyższej jakości w historii. Stworzono również system różnych zawodów baristów, dzięki czemu bariści między sobą mogli konkurować i również zwiększać dzięki temu swoje umiejętności. Popchnęło to bardzo mocno branżę kawową do przodu i zdefiniowano przede wszystkim jasno, czym jest kawa specialty. Trudno mówić i definiować specialty coffee bez zdefiniowania jeszcze jednej rzeczy, jaką są fale kawowe, które przelały się dosłownie przez Stany Zjednoczone, zmieniając upodobania konsumentów bardzo wyraźnie i ten sposób podejścia do kawy. W Polsce oczywiście też to występowało w innym okresie, wtedy kiedy tam to odbywało się realnie, u nas był komunizm, więc mało kto miał dostęp w ogóle do kawy, a co dopiero do kawy wysokiej jakości. Natomiast po zmianie ustroju mogliśmy zaobserwować, że jednak te trendy też się pojawiały u nas, więc zobaczmy, jak to było w Stanach Zjednoczonych, żeby zobaczyć mniej więcej ten mechanizm również u nas w Polsce. W Stanach Zjednoczonych pierwszą falę jesteśmy w stanie zdefiniować jako okres od czasu wojen do czasów lat 60., kiedy to jednak Ameryka znajdowała się również w dość kruchej sytuacji ekonomicznej po wielkim kryzysie ekonomicznym, który dotknął cały świat, ale też po II wojnie światowej i Amerykanie po prostu wtedy dużo chętniej patrzyli w portfel, niż zastanawiali się nad tym, jaką to niesamowitą teraz żywność wielkiej, niesamowitej jakości będą sobie kupowali. Więc trzeba było mieć świadomość tego, że to podejście było też wynikiem sytuacji historycznej, gospodarczej, która w tamtym czasie się pojawiała. I jest to taki moment, w którym też pojawia się zupełnie inny sposób myślenia o żywności. Ona
miała wtedy inny wydźwięk wraz z pojawieniem się również kuchenki mikrofalowej, jeżeli się nie mylę, w 1947 roku. Amerykanom się to bardzo spodobało, że można przyrządzać to w taki sposób nowoczesny, zaprzęc technologię dosłownie jakąś kosmiczną do tego, żeby przyrządzić sobie prosty posiłek. I nie inaczej jest w kontekście kawy. Pojawiła się wtedy niesamowita popularność kawy w formie instant, kawy rozpuszczalnej, kiedy to każdy nie musi się już zastanawiać, jak zaparzyć kawę, ale po prostu sięgając po tą słoiczek z kawą rozpuszczalną, nawet dziecko jest w stanie to zaparzyć, a jeżeli byśmy się bardzo uparli, to i psa nauczymy zaparzyć kawę, która będzie dokładnie taka sama, jak ta, którą byśmy sobie sami przyrządzili. Wtedy uważano, że kawa to kawa, a cena kawy ma dużo większe znaczenie niż jej jakość. Druga fala kawowa przypada na późne lata 60., kiedy to pojawiają się pierwsze palarnie myślące o kawie w trochę inny sposób. Zamiast blendować kawę, wrzucać do jednego worka i w postaci takiej mieszanki serwować ją swoim klientom, postanowiono dać możliwość wyboru. Czyli jeżeli kawa z Kolumbii smakuje inaczej niż kawa z Brazylii, to zamiast to mieszać, dajmy możliwość wyboru, tak żeby to nasz klient sam zdecydował, na jaką kawę ma ochotę. Sama idea bardzo spodobała się późniejszemu właścicielowi marki, którą wszyscy pewnie rozpoznają, Starbucks, który też wykorzystał wielki trend, niesamowity boom na powstawanie różnego rodzaju sieciówek. To właśnie też wtedy powstają takie sieciówki jak McDonald's, KFC, Subway. I ta niesamowita popularność sieciówek, miejsc również związanych z kawą, które były w jakiś tam sposób wyspecjalizowane w tym temacie, które wykorzystywały ekspresje ciśnieniowe, spowodowały niesamowity wzrost świadomości konsumentów również na etapie rozpoznawania konkretnych napojów na bazie espresso. Czyli dopiero wtedy rozpoznano, czym jest espresso, cappuccino, latte i różnego rodzaju wariacje tych napojów i ta świadomość konsumentów bardzo mocno poszła do góry. Nie było to jednak wciąż podejście bardzo specjalistyczne. Wciąż myślano o kawie jako czymś, co musi być bardzo ciemno wypalone i wciąż nie miano świadomości takiej wysokiej jakości kawy. Dlatego właśnie z tego powodu wszyscy z niecierpliwością czekali na nadejście trzeciej fali kawowej. Powstanie trzeciej fali kawowej wiąże się z potrzebą niesamowitej jakości w tym zakresie, zauważeniem niesamowitego potencjału, jaki niesie za sobą kawa, powstaniem wielu małych kawiarni, które tak bardzo pasjonacko podchodzą do tematu i nie są w rękach wielkich korporacji, ale po prostu małych przedsiębiorców, którzy dbają o to, żeby ta jakość była naprawdę na wysokim poziomie. Powstaje Specialty Coffee Association of America, które w 2017 łączy się z jej siostrzaną organizacją z Europy, tworząc Specialty Coffee Association po prostu. I powstaje tak naprawdę niesamowity pęd ku świadomości w zakresie zagadnień kawowych. Powstaje niesamowita ilość badań, która ma za zadanie sprawdzić, jak kawa powinna smakować, co powinniśmy zrobić, żeby była lepsza, w jaki sposób ją odpowiednio zaparzyć, co jej służy, a co nie. Powstało też bardzo duża świadomość wśród plantatorów. Powstawało też bardzo dużo firm zajmujących się produkcją akcesoriów do robienia kawy, różnego rodzaju sprzętów, które pozwalały popchnąć cały biznes do przodu technologicznie również. Więc jest to moment niesamowicie wartościowy dla kawy i każdy miłośnik kawy, który ceni sobie idealną filiżankę zaparzonego naparu, z pewnością rozsiądzie się jak król na tronie właśnie w okresie kawiarni trzeciofalowych, które to serwują niekonwencjonalne podejście, bardzo luźny charakter, ale przede wszystkim bardzo wysokiej jakości kawę. Być może część z Was teraz się zastanawia, no tyle, żeś się nagarał, drogi youtuberze, ja wciąż nie wiem, jak wybrać kawę wysokiej jakości i jak ją ocenić i kto ją ocenia w ogóle, jakie są kryteria. No to już Ci powiem, drogi widzu, oceny dokonują Q-graderzy, czyli ludzie, którzy są wykwalifikowani w tym kierunku, żeby oceniać jakość kawy i dokonują jej na podstawie arkusza ocen, czyli to nie jest subiektywna ocena, tylko ocena jak najbardziej obiektywna. Żeby ocenić próbkę kawy, potrzebnych nam jest 3 Q-graderów, którzy oceniają najpierw ilość defektów. Mamy defekty pierwszorzędne i drugorzędne. Drugorzędnych może być tylko 5, natomiast pierwszorzędnego nie może być żadnego, jeżeli próbka ma być uznana za specialty coffee. I jakie to są pierwszorzędne? No na przykład w całości nadgryzione przez robaki, w całości zczerniałe, w całości nadgnite,
na przykład owoc w całości, który nie został, czyli pestka nie została wyciągnięta, mamy cały owoc wśród ziarna, no to jest oczywiście wynikiem tego, że no nikt nie chce potem jako roaster wyciągać defektów. Cóż tam takiego jeszcze jest? Aha, no i oczywiście te wszystkie mechaniczne jakieś zabrudzenia w postaci traw, w postaci badyli, w postaci kamieni, tego wszystkiego oczywiście też nie może być w takiej próbce kawowej. A co może być? No, może być 5 defektów drugorzędnych, wśród których znajdą się częściowo zczerniałe, częściowo nadgryzione przez robaczki, częściowo nadgnite, częściowo spleśniałe, ale tylko częściowo, czyli coś, co nie będzie w znaczący sposób wpływało na smak kawy. No i oczywiście znajdą się tam również też takie mechaniczne uszkodzenia ziarna, czyli jeżeli ziarno podczas metody obróbki zostało gdzieś uszczypnięte, gdzieś pękło, gdzieś zostało zadrapane, no to wszystko będzie wpływało też na to, w jaki sposób takie kawa się wypala, więc no niestety jest to traktowane po prostu jako defekt drugorzędny, więc kilka takich ziarenek w kawie może się znaleźć. 5 różnych gatunków może się znaleźć w takiej kawie i z każdego gatunku po kilka ziarenek w próbce 350 gramowej jest jeszcze dopuszczalne. Jeżeli oczywiście jest więcej, to takie ziarno na tym etapie odpada i już nie dokonuje się dalszej oceny, ale jeżeli przechodzi ten egzamin, to dokonuje się oceny sensorycznej na podstawie 5 czarek, które są zaparzone jednocześnie, dzięki czemu mamy możliwość porównania ich ze sobą i zobaczenia, czy cała próbka jest równa, czy nie mamy takiego czegoś, że gdzieś tam coś 4 są na przykład fenomenalne, a 5 jest fatalna. To oczywiście bardzo mocno ciągnie ocenę w dół, nawet jeżeli 4 były w punktacji powiedzmy 88, 90, to i tak zostanie oceniona taka próbka dość nisko, ponieważ no nie jest równa i równie dobrze może świadczyć to po prostu o tym, że cała partia kawy taka będzie. Oceny dokonuje się na podstawie też arkusza ocen, dzięki czemu mamy ocenianą kwasowość, słodycz, mamy oceniany balans, mamy oceniane body, mamy oceniany clean cup, czyli takie odczucie czystości, smaku. Bardzo dużo rzeczy, które wpływają na to, czy kawa osiąga magiczne 80 punktów, czyli tyle, ile musi być, żeby zostać uznany za kawę jakości specialty. Czyli od 80 do 100 w tym przedziale operujemy, natomiast musicie mieć świadomość, że ziarno, które jest w 80 punktach, jest ziarnem bardzo przeciętnym i raczej no ja osobiście do takiego ziarna do przelewu bym nie polecał. I jest niesamowita przepaść między ziarnem 80-82 punkta, a na przykład 85, 86, 87 czy 88. Raczej rzadko się zdarza ziarno powyżej 90 punktów, czyli te 100 punktów, które jest osiągalne, jest w zasadzie nieosiągalne. Jest to taka granica, której po prostu no raczej nie da się osiągnąć. Natomiast musimy mieć świadomość, że również wśród kaw specialty znajdziemy te lepsze, no i te gorsze, które będą nam smakowały troszeczkę mniej i które być może nadadzą się tylko i wyłącznie do espresso, a niekoniecznie do metod przelewowych. Warto również sobie zadać pytanie, po co w zasadzie nam ta jakość i co ona daje w naparze konkretnie. I tutaj złośliwi powiedzą, że specialty coffee to jest taka magiczna sztuczka na to, żeby kawa smakowała jak herbata. I głównie wynika to z tego, że bardzo często osoby wygłaszające takie slogany piją kawę dość słabej jakości, która jest mocno, bardzo ciemno wypalona. I to ciemne wypalenie powoduje bardzo dużą, intensywną gorycz przede wszystkim, ale jest ono wynikiem również próby zakamuflowania tych wszystkich defektów, o których wcześniej mówiliśmy. Czyli jeżeli się pojawia jakieś nadgnicie, to gdybyśmy wypalili kawę jasno, no to oczywiście wyczulibyście to bardzo intensywnie w swoim naparze. Więc wysoka jakość daje nam większe pole manewru do tego, w jakikolwiek sposób chcemy wypalić kawę. Jeżeli byśmy chcieli ją wypalić jaśniej, to mamy takie możliwości, ponieważ wiemy, że kawa w dalszym ciągu będzie perfekcyjnie smakowała. Jeżeli chcemy wypalić troszeczkę ciemniej, no to są również takie projekty włoskiej kawy w stylu specialty, więc jeżeli ktoś chce spróbować, jak to smakuje, również ma takie możliwości. Więc jakość daje przede wszystkim większy potencjał, większe możliwości do obróbki późniejszej ziarna. Dlaczego jest tak, że kawa wysokiej jakości, tak zwana specialty, zazwyczaj jest kwaśniejsza, taka bardziej owocowa, bardziej taka rzeźka? Coś, czego w zasadzie większość z nas nie doświadcza w kawie takiej po prostu zwykłej sklepowej. No wynika to przede wszystkim z tego, że właśnie ciemne palenie powoduje niwelowanie tych smaków. Natomiast
Jest to pewnego rodzaju świadectwo wysokiej jakości, czyli jeżeli pojawia się w kawie przyjemna, owocowa kwasowość, to możemy być pewni, że mamy do czynienia z ziarnem naprawdę solidnej jakości. O jakości specialty moglibyśmy tak gadać i gadać i gadać, pora jednak zmierzać do sedna. Chciałbym Wam przekazać mimo wszystko jeszcze dwie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Pierwsza rzecz jest taka, że jeżeli by ktoś był zainteresowany już taką ultra wysoką jakością, to niektóre kraje przeprowadzają taki konkurs, który się nazywa Cup of Excellence i wybierają po prostu najlepsze ziarno w danym sezonie. Więc jeżeli znajdziecie kawę, na której jest skrót COE, to znaczy, że kawa była wybrana z tego konkursu i to nie jest też tak, że tylko ziarno, które zdobywa pierwsze miejsce jest jakoś uhonorowane. Również bardzo ważne jest zdobycie dalszych pozycji, więc warto gdzieś tam poszperać, zorientować się w temacie. Być może w ofercie którejś z palarni aktualnie znajdują się właśnie kawy również pochodzące z Cup of Excellence. To jest już naprawdę wysoka półka. Chciałbym, żebyście mieli jedynie świadomość tego, że również w zakresie specialty możemy sięgać po ziarno lepsze i gorsze. Dla porównania możecie sobie kupić jakąś kawę w 82-3 punkta, a potem sięgnąć po coś, co ma 88 czy blisko 90 i zobaczyć, jaki duży to jest przeskok jakościowy. No i ostatnia rzecz, o której musicie się dowiedzieć, to to, że to nie jest jakość stała. Najczęściej jest tak, że na paczkach kawy podaje się punktację z plantacji. Natomiast nie do końca jest to punktacja właściwa i ona mogła ulec zmianie przez to, że został jakoś źle przetransportowany cały towar, przez to, że być może był gdzieś źle magazynowany, przez to, że ziarno się również starzeje, a wraz ze starzeniem traci konkretnie te punkty. Jeżeli mamy zatem ziarno na granicy tej wartości, gdzieś około 82-81 punktów w klasie specialty, to może się okazać, że przez złe przechowywanie, czy zestarzenie się ziarna, czy po prostu utratę wilgotności, takie ziarno już nie jest specialty, mimo tego, że na plantacji było jeszcze sprzedane jako ziarno właśnie tej klasy. Pamiętajcie o tym w takim razie, że nie jest to wartość stała i gwarantuję Wam, że zwykłe poczekanie rok ze sprzedażą takiego ziarna będzie miało kolosalny wpływ na to, jak dużo w ziarnie pojawi się takich drewnianych, takich korkowych, ciężkich, często może nawet jakichś delikatnie ziemistych nut. Szczególnie chodzi o to takie zdrewniałe, charakterystyczne doświadczenie, które jest przede wszystkim wynikiem tego, że ziarno traci swoją wilgotność i już po prostu nie będzie smakowało nigdy więcej, tak jak na samym początku. To tyle w temacie zagadnienia specialty coffee. W odcinku po dłuższej przerwie ze świecącymi uszami ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję za niedługo do zobaczenia w następnych odcinkach i do zobaczenia na czajnikowy.pl.